Okej, to zaczynamy filmik. Także to jest nasza Wiktoria. W nocy troszkę przymroziło. Już w niej byłem wcześniej, żeby sobie wrzucić rzeczy. Tutaj mogę pokazać, to jest komputer do sprawdzania błędów. Podłącza się go przez USB do laptopa. No a co, autko wygląda sobie tak jak tu, niepozornie całkiem. Bardzo proste. Może z tyłu? Aha. No. Typowa policyjna wersja. No może z tym wyjątkiem, że ma wykładzinę na podłodze, a nie... Znaczy wykładzinę wykładzinową, a nie gumową. No. I ma tempomat na kierownicy. Widać przyciski. Także to jest fajne. A reszta to standardowe wyposażenie, bez rewelacji. Ma parę ubytków, bo jak niektórzy wiedzą, spadło na nią drzewo. Także tak. W ogóle tak. Ten element jest nieprzykręcony. To muszę zdjąć pod sufitkę, żeby to poprawić. Takie pierdoły, to jest niedoklejone. Zresztą trochę widać tutaj szpachla pod spodem i gdzieś tutaj też. Tak zrobione na odpierdol zupełnie. Jak widać, ale to tak naprawdę takie blacharskie pierdoły. Tablica rejestracyjna, że tak powiem, dobrana pod auto przez poprzedniego właściciela. To dużo nie kosztuje tutaj na wyspie. Miał też oryginalne blachy od niego, ale mi je zabrał. Jak je wystawi na eBayu, to je kupię szybko. No. Co dalej? Kierunki dorobione mamy tutaj. Takie po europejsku. Nie lubię tego, no ale przynajmniej mam święty spokój. Aha, tutaj właśnie widać te odpryski. Próbowałem zerwać naklejki. Naklejki są tak mocno inwazyjne, że po odklejeniu zostawiły nawet na lakierze takie coś. Znaczy na lakierze, na podkładzie. O, jest taka warstwa zmarzniętego czegoś. Takiej rosy może. Takie są plamki. Na podkładzie, także te naklejki, klej na tych naklejkach, że tak powiem, bardzo mocno przeniknął przez lakier. No i co, no zaraz zobaczycie z tyłu, z przodu, z boku. Z tej strony jest fajnie wszystko tutaj nie ma się czego czepiać. Tylko, że mam jeszcze to stukanie, które mi przeszkadza. Aha. Dobra. No i chodzi. O co chodzi z tym stukaniem? Słuchaj, stukanie? Tworzę maskę. No dalej. Macie piękny V8. Ja słyszę stukanie z tej strony. Ale go naprawdę słychać mocno tylko jak jest zimny, tylko zaraz po odpaleniu. Potem to stukanie też słychać, ale sporo słabiej. Tu się wygląda wszystko spoko. Nie wiem dlaczego to było malowane, bo wygląda, że było malowane tą srebrzanką, czy jak to się tam nazywa. Kolektory wylotowe z jednej i z drugiej strony. Nie wiem, może to wszystko oryginalnie było, no ale tam widać było, że jest na przewodzie ślad. I tutaj też widać na przykładnie kierownicę i jest też przekładnia pomalowana i nie tylko. A co, mogę wam pokazać w sumie, bo to jest to jest jeszcze nie przekręcone, ta tutaj plastikowa osłona, także możemy ją wyjąć. No to nie całkiem będę ją wyjmował, ale jak widzicie jest syrena
I są LEDy. Także tyle z maski, spod maski. Na razie radio mamy takie, że podłączamy, radio mamy oryginalne w samochodzie. Także podłączamy, właściwie do radencji podłączamy. Mam taki transmitter, do którego podłącza się MP3 playera, a on wysyła sygnał radiowy, który radio odbiera i w ten sposób słucha się muzyki. Jakościowo jest słabiutko generalnie. Aha, tutaj sobie zamocowałem włączanie LEDów. W schowku mam radio do włączania syreny. Oryginalnie sobie siedzi tu. Także można mówić i jeszcze włączać różne sygnały dźwiękowe. Jak dojedziemy gdzieś na jakieś bardziej odludne miejsce, to można zaprezentować, nie? Ta lampka nie świeci, także to też trzeba muszę zdjąć całą podsufitkę generalnie, bo podsufitka, jak widać, jest niedopasowana za dobrze. Widać tutaj? Tak dziwnie powycinana, z tamtej strony jest to samo. No to jest kwestia tego robienia dachu, nie? Generalnie nie jest zła, ale chcę ją zdjąć, zobaczyć jak kable idą, zobaczyć czy coś nie jest uszkodzone i ewentualnie ją poprawić. Aha, i zaszpachlować sobie dziury w dachu od razu, jak się za to zabiorę po kogutach. Czy jest jedna dziura od kabla? Dwie właściwie, ale jedna ma oryginalną taką zaślepkę gumową, a druga nie ma. Dobra, także udało się podłączyć udało nam się podłączyć kompa do systemu diagnostycznego i pokazuje nam, że check engine mamy włączone i przechowuje w pamięci jeden błąd. Zobaczmy więc, co to jest. To jest ten sam błąd, o którym mówiłem. Także tym się raczej nie będziemy martwić. Wykasujemy go, zobaczymy, czy się będzie pojawiał więcej razy. Reset. Are you sure? Yes. Zgasła? Nie, pali się jeszcze, pali się. No niech zgaśnie. Lamp status off. No dobra. Co możemy tu jeszcze zrobić? Wyłączę ignition. Zapalimy jeszcze raz. Zobaczymy, czy się lampka nam zapali. Wszystko nam się zapaliło. Powinna nam się wyłączyć. Może trzeba odpalić silnik, żeby zgasła. No to odpalmy. Tak, zgasła. Lovely. Dobra, także tak to działa. Fajny bajer. No, aha, w ogóle to jest przebieg. Styczeń 2010, pierwszy 131, dzień 7. Na baku, który zatankowałem wczoraj, przejechaliśmy 37 mil. Kolega, który tutaj z nami jest, Łukasz Z. Gdzie? Cheers, mate. Pije herbatę, żeby nie było. Z rumem, żeby nie było. W ogóle to jest przewozimy dzisiaj niebezpiecznego skazańca. Daliśmy mu herbatę, bo był tak miły, że złożył nam życzenia noworoczne. No, gdzie masz tą kratę ochronną tutaj? No właśnie nie potrzebujemy, bo mamy paralizator ukryty w siedzeniu. Wystarczy, że zmienisz pozycję Chyba i porazi cię 2000 V cię porazić po prostu po jajcach. Tu mamy sobie na dole, jak widać, po prostu gniazdo, które podłączamy nasz komputer właśnie. Na komputer, to nie jest komputer, to jest taki tam serial port i z jakimś może przetwornikiem w środku. Ogrzewanie jest identyczne jak w Taurusie, przynajmniej w tym, którego my mieliśmy wcześniej. No co? Overdrive, światełka, dokładnie tak samo. I jedziemy. Co jest ciekawe w tych policyjnych dokumentach, że żeby zmienić bieg nie potrzebujemy tego wciskać hamulca. To jest chyba takie ułatwienie dla policji. Może nie jest zbyt dobre dla skrzyni biegów, ale
ale przyspieszające zmiany biegów. Tak naprawdę nie trzeba mieć w 100%, tam nie przejedziemy, nie trzeba mieć w 100% zatrzymanego samochodu. Wczoraj nasmarowałem te ograniczniki skrętu i faktycznie po prostu cisza jak makiem zasiał, chociaż wczoraj skrzypło, ale może za mało smaru położyłem. Nie jest łatwo tutaj wyjechać. No. Generalnie zawieszenie stuka i puka, ale to też taka bardziej sprawa na później. Możemy trochę pieniążków, kupimy amorki i inne pierdołki. No, gumę już można palić, bo mamy rozgrzany silnik. Jedziemy do Castletown, tak? No i tak jedzie sobie samochód. Czy mam wrażenie, że to jest prostsza technologia niż ten. Może nie tyle technologia, co wykonanie niż w przypadku Taurusa. Wszystko jest bardzo takie spartańskie. No ale chyba o to chodzi, nie? Że w policyjnym aucie jest pozbawione wielu luksusów, bardziej nastawione na performance. Krzysiek Clarkson. Tylko nie gadam tak jak fajnie jak on. Musiałbym się ponabijać trochę z amerykańskich aut. Ale nie umiem się nabijać z amerykańskich aut. A mogę się z angielskich ponabijać. My będziemy zaraz wjeżdżać na autostradę, która ciągnie się bodajże pół kilometra. To jest taka, nie wiem co to jest. Będą dwa pasy przez chwilę, będzie można trochę wyprzedzić parę aut, wcisnę mu do dechy, to sobie posłuchacie jak to chodzi. Wczoraj mi się właśnie Jack and Jill włączył przy tym wciskaniu do dechy. No. A sól jest na drogach, także raczej ślisko nie będzie, bo mówiliśmy po szybach. Lewą wycieraczką do poprawienia, ponoć taki dość typowy problem dla Wiktorii. Kwestia dogięcia odpowiednio ramienia, żeby ten... Mogliśmy jeszcze iść dalej, ale nie wiem na ile jest ślisko. Poza tym nie mam za dużego doświadczenia z tylnopędowcami. Nie chciałbym, żebyśmy nagle stracili przyczepność czy coś. Mam na pokładzie żonę i kolegę. Żonę i dziecko. Żonę i dziecko. Ale dziecko nie ma fotelika. No ale odpycha się zajebiście. Jeszcze gumy nie paliłem. Trochę mi szkoda opon. Dobra, to co? Sprawdzamy ile ma do setki. Łukasz, masz stoper? Co mam robić? No normalnie wciśniesz start, a ja ruszę. Start, czyli nacisk środkowy, tak? Tak, okej, to mów. 3, 4. I... Stop! 97. 9,7? Spoko, nie? Pokaż do kamery, to nieźle.